10 najgorszych kar w historii ludzkości. Miejsce 10. Szczurza tortura. Szczurza tortura była jedną z najbardziej przerażających metod zadawania bólu w historii. Polegała na umieszczeniu żywego szczura na gołym ciele ofiary, najczęściej na brzuchu lub klatce piersiowej. Na zwierzę nakładano metalową miskę lub klatkę, której otwarta strona przylegała do skóry człowieka. Następnie naczynie ogrzewano ogniem, zmuszając przerażonego szczura do ucieczki. Jedyną drogą była w głąb ciała ofiary. Zwierzę w panice rozszarpywało skórę i mięśnie, próbując się wydostać. Celem tej tortury było nie tylko zadanie fizycznego bólu, ale i wywołanie ekstremalnego strachu. Metoda ta była używana głównie do wymuszania zeznań lub jako forma egzekucji. Znane są przypadki jej stosowania w średniowieczu oraz przez niektóre brutalne reżimy. Szczurza tortura stała się symbolem sadystycznego okrucieństwa i dehumanizacji więźniów. Dziś jest wspominana jako przykład jednej z najbardziej okrutnych tortur. Miejsce 9. Widelec heretyków. Widelec heretyków był metalowym narzędziem tortur, używanym głównie w średniowiecznej Europie. Składał się z dwóch przeciwległych, ostro zakończonych widełek. Jedna para kolców była skierowana ku górze, druga ku dołowi. Umieszczano je pod brodą i nad mostkiem ofiary. Urządzenie przywiązywano do szyi za pomocą skórzanych pasów, uniemożliwiając poruszanie głową. Każda próba opuszczenia głowy lub mówienia kończyła się wbiciem ostrzy w ciało. Widelec nie zawsze powodował natychmiastową śmierć, lecz długotrwałe cierpienie i wyczerpanie. Był używany głównie wobec osób oskarżonych o herezję lub bluźnierstwo. Ofiary były często zmuszane do noszenia go przez wiele godzin lub dni, aż do całkowitego załamania psychicznego. Tortura ta miała charakter symboliczny. Miała utrzymać głowę wysoko przed Bogiem. Dziś widelec heretyków jest przerażającym świadectwem brutalnych praktyk inkwizycji i nietolerancji religijnej. Miejsce 8. Garota. Garota to urządzenie służące do wykonywania egzekucji przez uduszenie. Składała się z metalowego pierścienia lub pętli, która zaciskała się na szyi skazańca. Ofiarę zazwyczaj przywiązywano do krzesła lub słupa, a garotę umieszczano wokół szyi. Za pomocą śruby lub dźwigni pierścień zaciskano powoli, doprowadzając do uduszenia. Czasem garota miała dodatkowe kolce lub elementy powodujące dodatkowy ból. Nowocześniejszą formą garoty była konstrukcja z żelazną obejmą i śrubą z kolcem. Dokręcanie śruby powodowało wbijanie się kolca w kark skazanego i dociskanie jego szyi do obręczy, jednocześnie dusząc i przerywając rdzeń kręgowy. Była uważana za humanitarną alternatywę dla innych brutalnych metod egzekucji. Uduszenie następowało zwykle w ciągu kilku minut, jednak proces mógł być bardzo bolesny. Garota była symbolem władzy sądowniczej i narzędziem zastraszania społeczeństwa. Stosowano ją od średniowiecza aż do XX wieku, między innymi w Hiszpanii i jej koloniach. Ostatniej publicznej egzekucji z użyciem garoty dokonano w Barcelonie w maju 1897 roku, ale ostatni wyrok śmierci za jej pomocą wykonano w Hiszpanii w 1974 roku. Dziś jest już całkowicie wycofana, lecz pozostaje mrocznym świadectwem historii karania ludzi. Miejsce 7. Skafizm. Skafizm to perska metoda egzekucji, znana z wyjątkowego okrucieństwa i powolności. Ofiarę rozbierano do naga i zamykano pomiędzy dwoma drewnianymi łodziami lub w wydrążonym pniu. Tylko głowa, ręce i nogi wystawały na zewnątrz, uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Skazańca karmiono mlekiem i miodem, co powodowało biegunki i przyciągało owady. Ciało dodatkowo smarowano miodem, szczególnie twarz, oczy i intymne miejsca. Ofiara była wystawiona na działanie słońca, ukąszenia owadów, bakterii i pasożytów. Robaki i muchy składały jaja w ranach i ciele, co prowadziło do żywotnego rozkładu za życia. Śmierć następowała po wielu dniach.
często w męczarniach trwających nawet ponad tydzień. Skafizm był zarezerwowany dla najcięższych przestępstw jak zdrada stanu. Dziś uważany jest za jedną z najbardziej barbarzyńskich tortur w historii ludzkości. Miejsce szóste. Żelazne krzesło. Żelazne krzesło było narzędziem tortur, używanym głównie w średniowiecznej Europie. Wykonane było z drewna i metalu i pokryte setkami ostrych kolców na siedzisku, oparciu, podłokietnikach i podnóżkach. Ofiarę sadzano nago lub półnago, a następnie przywiązywano ciasno do krzesła pasami lub łańcuchami. Kolce wbijały się w ciało pod wpływem ciężaru ofiary, a każdy ruch potęgował ból. Czasem krzesło było rozgrzewane do czerwoności, co powodowało poparzenia oprócz przebicia skóry. Tortura mogła trwać godzinami, a jej celem było wymuszenie zeznań lub ukaranie grzesznika. Żelazne krzesło często stosowano podczas inkwizycji, ale także w świeckich procesach karnych. Publiczność czasem mogła obserwować przebieg tortur jako formę przestrogi. Ofiary umierały z wykrwawienia, szoku lub w wyniku infekcji ran. Dziś krzesło to stanowi makabryczny eksponat w muzeach tortur. Miejsce piąte. Kołyska Judasza. Kołyska Judasza, zwana też osłem hiszpańskim, była narzędziem tortur stosowanym głównie przez inkwizycję. Składała się z trójkątnego, ostrego stożka zamontowanego na podporze. Ofiarę rozbierano i opuszczano na czubek stożka tak, że jego ostry wierzchołek wbijał się w odbyt lub krocze. Ciało było dodatkowo obciążane ciężarami, co zwiększało ból i nacisk na narządy. Tortura prowadziła do rozdarcia tkanek, krwawienia i niewyobrażalnych cierpień. Czasami ofiarę podnoszono i opuszczano wielokrotnie, by wydłużyć agonię. Kara ta była stosowana zarówno w celach przesłuchania, jak i jako forma publicznego poniżenia. Jej nazwa miała symbolicznie odnosić się do zdrady, jaką rzekomo popełniał skazany. Choć śmierć nie zawsze następowała od razu, ofiary często umierały później, na skutek infekcji lub wewnętrznych obrażeń. Dziś kołyska Judasza uchodzi za jedną z najbardziej sadystycznych tortur, jakie wymyślił człowiek. Miejsce czwarte. Ukrzyżowanie. Ukrzyżowanie było metodą egzekucji, stosowaną głównie przez starożytnych Rzymian. Skazanego przybijano lub przywiązywano do drewnianego krzyża w pozycji rozciągniętej. Ofiara wisiała na rękach, co powodowało ogromny ból i trudności z oddychaniem. Śmierć następowała powoli, z powodu uduszenia, odwodnienia, krwotoku lub szoku. Czasem trwało to wiele godzin, a nawet dni, w zależności od warunków i kondycji ofiary. Ukrzyżowanie było publiczne, miało służyć jako przestroga dla innych. Szczególnie często stosowano je wobec niewolników, buntowników i wrogów państwa. Najsłynniejszym ukrzyżowanym człowiekiem był Jezus Chrystus, co nadało tej karze znaczenie religijne. Przed ukrzyżowaniem ofiary często biczowano, by przyspieszyć śmierć i zwiększyć cierpienie. Dziś ukrzyżowanie uznawane jest za symbol męczeństwa i jedno z najbardziej nieludzkich narzędzi egzekucji w dziejach. Miejsce trzecie. Nabijanie na pal. Nabijanie na pal polegało na powolnym nadziewaniu ofiary na zaostrzony drewniany pal. Pal był często wbijany przez odbyt lub krocze i prowadzony przez ciało aż do barków, szyi lub ust. Ofiara nie umierała od razu, mogła żyć i cierpieć przez wiele godzin, a nawet dni. Celem tej kary było nie tylko zabicie, ale również upokorzenie i zastraszenie społeczeństwa. Najbardziej znanym władcą stosującym tę metodę był Wład Palownik, Dracula z Wołoszczyzny. Władca ten kazał nabijać tysiące przeciwników na pale, tworząc tak zwany las palowy. Pal mógł być zaostrzony lub stępiony, ten drugi powodował dłuższe konanie. Egzekucja była publiczna, często odbywała się na wzgórzach, przy drogach lub murach miast. Nabijanie na pal było stosowane również w Imperium Osmańskim i na terenach Rzeczypospolitej. Dziś uchodzi za jedną z najbardziej barbarzyńskich kar w historii ludzkości i symbol skrajnego okrucieństwa. Miejsce drugie. Żelazna dziewica.
Żelazna dziewica to metalowa komora tortur w kształcie ludzkiej sylwetki, zazwyczaj kobiecej. Wnętrze było wyłożone ostrymi kolcami, ustawionymi tak, aby ranić, ale nie od razu zabić. Ofiarę zamykano w środku, a kolce wbijały się w ciało, powodując powolne i bolesne krwawienie. Śmierć następowała zazwyczaj po długich godzinach cierpienia, często przez wykrwawienie lub szok. Kolce były rozmieszczone tak, by ominąć najważniejsze organy i przedłużyć agonię. Żelazna dziewica miała także wywoływać terror. Jej widok często wystarczał, by złamać więźnia psychicznie, choć przypisuje się jej użycie w średniowieczu. Niektórzy historycy uważają ją za XIX-wieczną mistyfikację. Najsłynniejszy egzemplarz to tak zwana dziewica z Norymbergi, pokazywana w muzeach i na wystawach. Niezależnie od faktycznego stosowania, żelazna dziewica stała się symbolem okrucieństwa i fanatyzmu. Dziś uchodzi za jedną z najbardziej przerażających tortur w historii. Miejsce pierwsze. Obdzieranie ze skóry. Obdzieranie ze skóry było metodą egzekucji, polegającą na stopniowym usuwaniu skóry z żywego człowieka. Torturę tę stosowano już w starożytności, między innymi w Asyrii, Persji i średniowiecznej Europie. Proces zaczynano często od kończyn, by maksymalnie przedłużyć agonię. Ofiara była przywiązywana i całkowicie unieruchamiana, by nie mogła się bronić ani uciec. Skurowanie odbywało się powoli i precyzyjnie, by utrzymać ofiarę przy życiu jak najdłużej. Śmierć następowała w wyniku szoku, utraty krwi lub zakażenia. Tortura miała na celu nie tylko zadanie bólu, ale też publiczne upokorzenie i zastraszenie. W niektórych kulturach obdzieranie ze skóry było karą za zdradę lub bluźnierstwo. Znane są przypadki, gdy zdarta skóra była wystawiana publicznie jako ostrzeżenie. Dziś ta metoda jest symbolem skrajnego okrucieństwa. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.